jeszcze czegoś takiego u mnie na kanale nie było. Znaczy, właściwie było coś podobnego. Albo czasami biorę jakiś samochód i po prostu przedstawiam go, zaczynając od jakiejś dziwnej wersji. Bo abarty u mnie na kanale były pędzące małe skrzaty, niektóre rozpędzające się prawie do 250 km na godzinę, chyba nawet jeden był po programie, ale takiej normalnej 500 w zasadzie to jeszcze nie było. Bardzo mi się ten samochód podoba. Taki wesoły, szalony bączek. Właściwie to liczyłem, iż na kanał do mnie trafi 500 z wolno ssącym 1.2 pod maską, najpopularniejszym, ale nie, jest znacznie ciekawiej. Maszyna jest na sprzedaż, możecie sobie ją kupić. Pochodzi ona z oferty dealera samochodów używanych Auto Comfort spod Szczecina z Morzyczyna, 2017 rok, 72 000 km przebiegu. Jest to już nawet polifcik, link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. I powiem tak, na co komu 6 cylindrów? Na co komu 5, 4 czy 3 cylindry? Skoro przecież wystarczą 2 z dmuchawką. Mamy do czynienia z Fiatem 500, pod którego maską pracuje dwucylindrowa jednostka o pojemności 0,9 litra z turbiną. I w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy na próbę autostradową. Jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym, 500 drugiej generacji pojawiła się na rynku jakoś tak w 2008 roku i praktycznie od razu można było ją uznać za sukces. Bardzo ładne, designerskie, małe autko. Jest to typowy mieszczuch segment A, oparty na płycie podłogowej Fiata Pandy, także utrzymanie tego samochodu jest bardzo tanie. No i oczywiście design nawiązuje tutaj do 500 pierwszej generacji. Ta 500 jest jakby takim hołdem dla pierwowzoru. Chociaż teraz w 2024 roku nawet nie wiem, czy 500 tej generacji jeszcze jest produkowana, czy już jest tylko następna elektryczna. Niestety elektryczna, nie ma wyboru. No ale panie, tutaj mamy do czynienia z poliftem, w dodatku w takiej lepszej wersji Lodge bodajże, coś takiego, Lodge? Auto jest maleńkie, segment A, ale ma tutaj takie aspiracje do bycia jakby premium, wiecie, różne wersje też było w Fiaciku, była nawet wersja Gucci i tak dalej, różne takie są limitowane wersje Fiatów. Zobaczcie, chrom idzie sobie tutaj, klamki są też chromowane, ale klamki akurat są w każdej wersji chromowane. To w lepszej. Często większe samochody klasy premium mają mniej chromów niż ten Fiacik. Proszę, też prawdziwa końcówka układu wydechowego. Lampy poliftowe, już tutaj z taką wstawką właśnie w kolorze nadwozia. Ogólnie jeśli mowa o polifcie, no to zmienione zostały tutaj zderzaki, właśnie reflektory. Wewnątrz też mamy różne zmiany. No i jeśli chodzi o mordeczkę, zobaczcie, jak tutaj Włosi przyłożyli się do detali. Jak to wszystko fajnie, sympatycznie przecież wygląda. Nawet taki emblemat. No zobaczcie, elegancko. Światła mamy na soczewce. Tutaj ten element... O właśnie, włączę wam postojówki. O proszę, teraz elegancko widać, jak one świecą. Jest to jakby taki... taki ring. Wesoła mordeczka. Myślę, że fajnie będzie wyglądał ten samochodzik u kogoś w lusterku dzisiaj, jak bujniemy się do tych 200 km na godzinę. 200 km na godzinę? Ogólnie wyglądu Fiata 500 nie trzeba jakoś tak szczególnie opisywać. Wygląda wciąż sympatycznie, bardzo wolno starzeje się ta sylwetka. Dobra, zgasimy lampy i przejdziemy sobie do bagażnika. Wnętrze też tutaj zobaczcie, no to jest mega designerskie, oldschoolowe nawet trochę jakby. Ale, o dźwięk jaki ładny przecież. Bagażnik. Jest to segment A, także jest tutaj bagażniczek raczej taki na zakupy, 185 litrów pojemność. Zobaczcie, jaka drobna ta półeczka jest, taka płunia. Ale nawet z boku materiał, czy tutaj na klapie od wewnętrznej strony, proszę. Tu nie możemy zamknąć bagażnik jak bagażnik, no jest tej mały bagażniczek, no co? Tutaj zamek elektryczny. O, zobaczcie, nawet panoramiczny dach. No słyszeliście, jak się zamykają, otwierają drzwi. Jeszcze raz. Naprawdę pięknie, jak na segment A jest świetnie, tak ładnie to ujmując. Świetne też naprawdę jest wnętrze. Zaprojektowane z polotem, ze smakiem, nawiązujące właśnie do starej 500. Zobaczcie na fotele. One są dosyć duże, chyba to są największe fotele w segmencie A, jakie widziałem. Są takie... Tutaj są bardzo miękkie, tutaj średnio miękkie. Materiał w taką krateczkę. Zobaczcie, w ogóle stan tutaj elegancko.
500. Tutaj ekoskórka. Jeśli mowa o miejscu z tyłu, no to ja tutaj nie będę się wpychał. Sam za sobą się ogólnie tutaj nie zmieszczę. Raczej dla niższych osób po prostu z tyłu jest miejsce dla dzieci. Izofixy są, ale no pamiętajmy, jak tutaj dwumetrowiec usiądzie, no to też będzie musiał uważać. No coś tam za mną miejsce jest teoretycznie, no. No też bez przesady już, nie wymagajmy. Segment A. Boczek drzwiowy jest prawie cały twardy. Nie spodziewaliście się chyba, że tutaj będzie ze skóry węża wszystko wyściułane. Tutaj jest miękko, o, na łokieć. Ale ogólnie nic tutaj jakoś tak nie trzeszczy, nie odzywa się, nawet gdy jedziemy na wertepach. Tutaj deska rozdzielcza też jest cała twarda, ale są bardzo ładne, lakierowane wstawki. Tutaj też jest twardo. Ale jest to takie zbite wszystko fajnie. To ci Włosi, zobaczcie, dywanik, włoska flaga, tutaj 500, tutaj też 500, no i ten element bardzo nam tutaj urozmaica to wnętrze. No dobra, ja tutaj zamykam. Taki jest widok z perspektywy kierowcy. Widoczność jest bardzo spoko. W zasadzie nie wiem, nie potrzeba tutaj nam czujników parkowania. To autko jest takie małe. Odpalimy sobie. No i już tutaj słyszymy, że jest jakieś bzykadełko pod maską. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Generalnie nie ma tutaj jakiegoś takiego dramatu z miejscem, jak na taki mały samochodzik. Trochę wysoko, muszę przyznać, się siedzi. No i jeśli jest tutaj panoramiczny dach, akurat on nie jest otwierany, jest tutaj, o, taka roletka, no to po prostu jak ktoś ma 2 metry wzrostu i się tak wyprostuje, no to tutaj może dotykać, ale jak tak sobie normalnie siedzimy, jedziemy, ryszardujemy, jest ok. No dla mnie może jest tutaj trochę wąsko, ale tak ma być. Kierownica jest normalna, nie ma tutaj żadnych sportowych akcentów, ale jest w skórze, dużo chromu, tutaj błyszczący element, bardzo ładny emblemat, multifunkcja. Wieniec raczej jest cieniutki i też nie wiem, czy to nie jest przypadkiem nawiązanie właśnie też do pierwowzoru, tam była dopiero cieniutka kierownica. Manetki, proszę, ja pierwszy raz widzę 500 w ogóle z tempomatem, nie wiedziałem, że tempomat był dostępny w nich. A tak to wygląda, tutaj komputer pokładowy się obsługuje. Liczniki, włączmy sobie światła, jak ładnie one są podświetlone. Zobaczcie, jak one wyglądają. W ogóle też tutaj były opcjonalne liczniki z ekranem LCD po środku. Nawet jeszcze w taki półlift był, gdzie wprowadzono je. Zobaczcie, no jak to świetnie wygląda, jaki to jest po prostu sztos. Tarcza w tarczy jakby, bo tutaj jeszcze mamy też obrotomierz przecież. No i komputer pokładowy. Proszę bardzo. Jakie mamy tutaj funkcje? Jest to już poliftowe wnętrze i bardzo łatwo to rozpoznać właśnie po tym ekranie. Przed liftem bardziej tutaj wyglądało wszystko jak jakaś pralka chyba. Nie, tutaj mamy już system Uconnect i to chyba jest najlepszy system multimedialny, jaki oferowany był w Fiacie. I też jest to jeden z pierwszych samochodów, w którym właśnie takie multimedia, że można sobie podłączyć telefon i tak dalej, występują. System multimedialny no ma troszeczkę lagi, trzeba poczekać. Nawigacja TomToma, Uconnect. No trochę wolno chodzi, ale jak już odpalimy, no to działa. Co my tutaj na przykład mamy? Automatyczny, jakieś tutaj duperele. O, ale to przewijanie działa ok, tylko przechodzenie między tymi menu, ale bardzo ładnie graficznie jest to zaprojektowane. Nie wiem, czy to jakaś folia została naklejona, czy to, ale to jest matowe. Nic to jakoś się nam nie odbija od ekranu. Tutaj przycisk Eco. To taki inny program osłabia nam trochę samochód, ale za to jesteśmy w stanie trochę mniej spalić. Mniej kusząca jest takie zapierniczanie. Klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa, ASR. Wszystko tutaj jest mega jasne. Zobaczcie, w jakim miejscu jest tej gałęcjuszek, jaki on w ogóle wygląda jak jakaś kula bilardowa. Ale zobaczcie, jedziemy po mieście, chcemy szybko zmienić bieg, tylko tak robimy i już jest na przykład 2 wbita, nie 1. Jak w Hondach Civic Type R starszej generacji. Tutaj jakieś skóry, elektryczne szyby z przodu. Zobaczcie, nawet tutaj mamy system start-stop. Jest to jeden chyba z pierwszych samochodów w segmencie A, w którym jest ten system. AUX, wejście na USB. Telefon właśnie tutaj też można podłączyć, albo pendrive'a, 12V i schoweczek. Proszę bardzo, nawet miękko nam opada. Chłopie, twardy jest w środku, ale kurczę. Proszę, książeczka cała od auta. Ręczny, analogowy, normalny, można zawijać na rękawie. Gasimy i zajrzyjmy pod maskę. To jest wisienka na torcie tego egzemplarza. I cyk.
Dwa cylinderki. Dumne oznaczenie Twin Air Turbo. Proszę Państwa, turbo doładowane 0,9 litra 2 cylindry. Co powiecie na to? Widziałem często specjaliści, eksperci działu komentarzy piszą, że na przykład biorę jakieś BMW i jadę spokojnie, no tak nie wolno, nie wypada i tak dalej, bo to kto to widział, tylko trzeba szybko jeździć 300-konnym BMW. To czy takim Fiacikiem 500 z takim malutkim silnikiem już nie wolno szybko jeździć, a właśnie trzeba jeździć tylko ekonomicznie? Pitolenie, 300-konnym BMW, takim dwucylindrowym Fiacikiem można jeździć ostro albo ekodrivingowo. To już użytkownik, kierowca sobie zadecyduje. Nie przejmujcie się na zaś. W ogóle kurczę, ten silnik jest tutaj tak obudowany. Wkleję wam, jak ten silnik wygląda, jak tak znalazłem w internecie. No jak jakaś pompa bardziej, wałek rozrządu. No to tutaj jest chyba wielkości, nie wiem, jak długopis. No ta obudowa to tak sprawia wrażenie, jakbyśmy tutaj mieli jakiś większy troszeczkę silniczek 4-cylindrowy. Fiat wprowadził ten silnik, by po prostu autko było bardziej dynamiczne, bardziej ekonomiczne, jak chcemy. No to naprawdę ten samochód potrafi bardzo mało spalić. Ogólnie gama silników we Fiacie 500 jest dość bogata, no ale skupiając się na tej jednostce dwucylindrowej, kurczę, 85 koni mechanicznych tutaj mamy, 145 Nm, no i jako iż jest tutaj turbinka, no to te newty są też z dołu. Czekajcie, zamkniemy sobie. Miejskie autko, no to też fajnie, jak się troszkę tak chętniej odpycha. O. No i jak śmigamy po mieście, no to elastyczność też wskazana. Producent deklaruje, iż pierwszą setkę powinniśmy tutaj uzyskać w 11 sekund. A prędkość maksymalna to 173 km na godzinę. Takim Fiacikiem masa tego samochodu, jest on lekki, tona. 85 koni, także powinien on już się nam fajnie odpychać. Pamiętajmy też, że jeśli mamy do czynienia z małym autem, no to te przyspieszenia są inaczej troszeczkę odbierane przez kierowcę. Też może być ciekawie przy wysokich prędkościach na autostradzie, skoro autko jest dość wysokie, wąskie, małe, jest w stanie bujnąć się ponad 170, no zobaczymy, chociaż abartami i pod 250 jechałem, ale wiecie, tam zawieszenie jest zmienione w abarcie, felgi są większe, opony szersze, no zobaczymy. Ja ładuję się tutaj za kółko, jeszcze wam nagram jakiś szybki soundcheck, bo myślę, że warto, jesteście pewnie ciekawi, jak ten silnik brzmi, a troszeczkę go tak słychać z zewnątrz, no i będziemy jechać na autostradę. To jesteśmy na miejscu. No i co? Jak wam się podoba dźwięk dwucylindrowej, uturbionej jednostki? Jest takie bzykanko. Bzykanko, nie bzykanko, wiadomo o co chodzi. Starałem się tutaj jechać ekonomicznie ze 20 km, by sprawdzić, ile ten samochód faktycznie może spalić. Wioski, krajówki niemieckie, prędkości od 50 do 100 km na godzinę i średnie zużycie paliwa wyszło jakoś 4,1 litra. Starałem się stosować do tego, co pokazuje mi komputer. Tutaj jak mam zmieniać biegi, w których momentach. Jechałem w trybie Eco, tym słabszym. Generalnie to jest śmieszne, bo jak mamy tu 2000 obrotów, to wydaje nam się, jakby ten samochód miał za niskie obroty, bo tak po prostu wibruje. No czuć, że mamy tu 2 cylindry pod maską. Słychać to i czuć, ale nóg nam z drugiej strony nie odrywa aż tak. Wydawałoby się, że autko będzie się dławiło. No tutaj raceboxa włączymy, ale nie, ono się nie dławi. Ono po prostu takie jest. Czekajcie. Ale tutaj poszedłem jak dzik. No i dobra. Też ciężko tutaj deklarowany czas do setki osiągnąć generalnie, bo jest takie komputerowe jakby to powiedzieć, obkastrowanko. Dobra, damy piąteczkę.
Tak, jak szybko zmienimy bieg, to jest takie zmulenie jakby, no i startujemy z 3500 obrotów. Ale to wiecie. A tak ogólnie auto sprawia wrażenie dość żywego. Ten silnik nadaje lekkości takiej, jak się przemieszczamy tym Fiacikiem. Oczywiście jak jedziemy po autostradzie, no teraz odpuściłem, bo tu jest pod górkę, no to nie będzie to jakiś demon prędkości. Jak chcemy demona, to sobie Abartha kupujemy i jeszcze go dziabniemy sobie. Był taki na kanale, możecie sobie film obejrzeć. No i dobra, i tutaj jakie tutaj mamy obroty? 4000 trochę ponad. No i teraz mi się wydaje, że jest... Tak, teraz jest jakoś pod wiatr, jak widzę. No i dobra, ja tutaj odpuszczam 169 km na godzinę. Tepniemy sobie na odcinku specjalnym, myślę. Może czas sprawdzić sobie na przykład prędkości obrotowe. Auto ma tempomat, także możemy sobie cisnąć na trasie na tempomacie. Panie drogi, w Fiacie 500 tempomat, kto to widział? To 130 km na godzinę licznikowe, to mamy 2428 obrotów. Tutaj kamerka mi się odzywa troszeczkę. 110 to mamy niecałe 3000, tak 2936 i 90 i zaraz będziemy musieli cisnąć, bo jest odcinek specjalny. No teraz mamy 2402. No tutaj już prędkość deklarowaną, myślę, osiągniemy, mimo iż jest pod wiatrzycho. W ogóle średnie zużycie paliwa no teraz spadło, 8,3 litra. Wezmę teraz, wykasuję, jak tak na maksa jedziemy. No i dzida. O panie, 177 km, 12 litrów to jest tak średnie zużycie paliwa, jak tak w opór już ciśniemy. 177 km na godzinę według GPS-u już było. Pojedziemy sobie i zawrócimy na zjeździe na Szwed. Tu już będę jechał chyba spokojnie. Oczywiście, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy na trasie, to wiadomo, autko tutaj się będzie trochę nam bujało. Jest to mieszczuch. Krótki rozstaw osi. Także też jak będziemy jechać 180-190 km na godzinę, to nie będzie to jak w BMW 5, też będzie troszeczkę głośniej, ale da się? Jak najbardziej da się. No 180 prawie już było, a jak widzieliście, na bok się póki co nie wywróciły. Nie no, w porównaniu do wolnosących jednostek, nawet gdybyśmy tutaj mieli 1.4, nawet takie wolnosące 1.4, no nie będzie tak szło od dołu. No dobra, jeśli chodzi o soundcheck, Boże, szukałem, gdzie tu się szyby otwiera. No, pamiętacie, jak był na kanale nie tak dawno temu Cinquecento 700 dwucylindrowy? Dźwięk silnika generalnie jest zbliżony, że syku turbiny tutaj nie słychać, ani tam jakiegoś blow-offa, że tam... No i teraz, proszę Państwa, będzie z wiatrem. Zobaczymy, co to będzie. No i dobra, czy będziemy tu mieli do czynienia z mistrzem lewego pasa? Tak, proszę Państwa, niestety nie. Jednak nie. Zwracam honor. Wszystko spoko. Ja, Volkswagen das Auto. No i już 170 było. Jakaś BMA 90 nas spowalnia. No i dobra, tutaj w cieniu aerodynamicznym zawsze coś tam, zawsze coś tam. Tu też. No i będzie. Będzie. Mamy to, proszę Państwa. Ja pierniczę. 189, 191, ponad 2 paczki według prędkościomierza. Proszę, ale pasacior się zdziwi pewnie. Co za szalony Fiacik go wyprzedza. Dwucylindrowy, proszę Państwa. No i dobra, już tutaj 100-200 nie będziemy próbować mierzyć. Ponad 2 paczki licznikowe.
Piękna to była próba autostradowa, średnie zużycie skoczyło do 10,3 litra. Jest to ekonomiczny samochód. No dobra, mam nadzieję, że ten wóz, jak i ta próba autostrada, cała prezentacja, pakiet petrolheadowy w przypadku Fiata 500 09 Twin Air pod maską wam się niesamowicie podobało, to coś niesamowitego jak najbardziej. No i co, pozdrawiam i do zobaczenia, widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnym materiale. Na razie, trzymajcie się.